Witajcie na moim kanale. Czasem zajmuję się tutaj zagadkami matematycznymi. No i dzisiaj mamy do rozwiązania taką, że 3 do potęgi x równa się 8. Ale zanim zaczniemy rozwiązywanie, nie zapomnijcie o lajku na koniec filmu. I pewnie wielu z Was przypomina sobie ze szkoły na przykład, że 3 do potęgi pierwszej to 3, lub że 3 do potęgi drugiej to 9. Ale zwróćcie uwagę, jak wygląda nasze potęgowanie. Mamy 3 do potęgi x równa się 8. Ta ósemka jest gdzieś pomiędzy tą dziewiątką a tą trójką, czyli gdzieś tutaj jest 3 do potęgi x. Ja bym powiedział, że ten x jest bliżej dwójki niż jedynki, lecz jest to jakaś liczba z przecinkiem typu na przykład 1,8 albo 1,9. Dokładnie nie wiemy, pewnie ma to rozszerzenie dziesiętne znacznie dłuższe, ale chodzi mi o to, że nie jest to liczba całkowita. No i właśnie to jest cała filozofia tutaj, aby znaleźć taką liczbę. Jeżeli chcemy liczyć potęgowanie, to warto wiedzieć, że odwrotnym działaniem do potęgowania są logarytmy. Tak jak macie dodawanie, to przeciwnym jest odejmowanie. Mnożenie, dzielenie. W przypadku potęgowania są to logarytmy. No i logarytmy działają w ten sposób, że mają podstawę, mogą sobie logarytmować jakąś liczbę i dają wynik do potęgi. A inaczej można to zapisać, że a do potęgi c równa się b. Czyli jeżeli mamy logarytm o podstawie a z liczby b, on się równa c, to jeżeli te liczby zapiszemy w takim porządku, to razem jest definicją logarytmów. No i teraz zwróćcie uwagę, że to konkretne wyrażenie mamy w tym miejscu. Więc moglibyśmy zapisać ten logarytm o podstawie 3 z 8 jako nasz x. Problem jest taki, że większość kalkulatorów nie ma logarytmów o podstawie 3. Po prostu ciężko to obliczyć. Zwróćmy uwagę na nasz kalkulator, którym dysponujemy. On również nie ma logarytmu o podstawie 3, ale ma logarytm jako taki. Taki zapis jest to tak zwany logarytm dziesiętny, logarytm o podstawie 10, a my mamy logarytm o podstawie 3. W dalszej części tego filmiku pokażę, jak to wyrażenie przekształcić, żebyśmy mieli ten logarytm o podstawie 10, ale na ten moment pokażę Wam, jak to zrobić od razu, żeby był ten logarytm o podstawie 10. Zatem, jeżeli mamy takie działanie, to obustronnie możemy dopisać do niego logarytm o podstawie 10 z każdej ze strony i mamy wtedy takie równanie logarytmiczne, że logarytm o podstawie 10, dziesiątki nie musimy pisać, z liczby 3 do potęgi x równa się logarytm o podstawie 10 z 8. Od tej pory po prostu będę mówił logarytm lub logarytm dziesiętny. Z takim wyrażeniem możemy sobie postępować następująco. Potęgę tej liczby logarytmowanej możemy sobie wrzucić przed logarytm i właśnie to zamierzam zrobić. Od tej pory mamy logarytm dziesiętny z trójki równa się logarytm dziesiętny z ósemki. No i teraz na ten moment pomiędzy x-em a logarytmem jest tutaj mnożenie. Aby obliczyć x, wystarczy obustronnie podzielić przez logarytm dziesiętny z trójki. Wtedy otrzymujemy, że x równa się logarytm dziesiętny z ósemki przez logarytm dziesiętny z trójki. Wróćmy sobie do naszego poprzedniego wyrażenia.
możemy je również w ten sposób zapisać. Do tego jest potrzebna wiedza i wiedza potrzebna do tego jest po prostu działania na logarytmach, więc trzeba ten logarytm zapisać jako ze zmienioną podstawą 10 i wygląda on dokładnie identycznie jak nasz przykład przed chwilą. To jest całe działanie. Zatem na ten moment możemy sobie to wprowadzić do kalkulatora i już pokazuję Wam jak. 8 logarytm wylicza nam logarytm dziesiętny z ósemki, podzielić na 3 logarytm i wylicza nam logarytm dziesiętny. Następnie klikamy równa się i trzeba zaokrąglić 1,89. Jeżeli zastanawialiście się, do jakiej potęgi trzeba podnieść trójkę, aby wyszła ósemka, to jest ta potęga. Jeżeli podniesiemy 3 do potęgi 1,89 i tak dalej, wyjdzie nam ósemka. Dzięki za oglądanie, nie zapomnijcie o lajku i widzimy się w następnej zagadce.